Cześć, witam Was w kolejnym odcinku poradnika i tym razem skupimy się na kwestii staking pooli, liquidity pooli, staking farm, jakkolwiek możemy to nazywać. Właściwie chodzi tutaj o jedną rzecz i ta idea właśnie liquidity pooli, czy jakiś tam staking pooli, myślę, że powinna być zrozumiana przez wszystkich, którzy w ogóle zamierzają tutaj brać udział w czymś takim, zamierzają się, że tak powiem w cudzysłowie, bawić w to wszystko. Ponieważ to jest pewnego rodzaju gra i trzeba być po prostu świadomym tego, jakie są reguły tej gry i na czym to tak właściwie polega. Więc nie przedłużając, a może powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Postanowiłem podzielić ten film na dwa takie odcinki, ponieważ moim zdaniem za dużo tych informacji może się znaleźć w jednym filmie i nie chciałbym, żeby ten film trwał na przykład 20 parę, tam 30 minut. No bo jako, że będzie tak wiele takich różnych obliczeń, różnych takich konceptów tutaj omawianych, uważam, że więcej wyniesiemy z tego, jeżeli zrobię to właśnie w taki sposób. Dobra, nie przedłużając, idźmy sobie na taki przykładowy liquidity pool, taki staking pool. Możemy użyć na przykład Pangolin Exchange. Pangolin też działa oczywiście na sieci Flare. Zobaczmy sobie, jak w ogóle coś takiego wygląda. Zapewne wielu z Was już widziało, o co tutaj chodzi. Też widziałem, wiele było takich zapytań, no ale przejdźmy sobie. Jak widzicie, mamy różne, powiedzmy, takie pule płynności, które są dostępne, tak? To na przykład USDC do AVAXa, tak? Akurat to jest tutaj Avalanche. Na Flare nie mogę zmienić, musiałem po prostu się połączyć portfelem. To nic akurat nie zmienia, bo idea jest taka sama, czyli dostarczając płynność musimy posiadać dwa tokeny, tak? Czyli musimy dodać do płynności zarówno USDC, jak i tutaj Avalanche'a. No i tak, są różne rodzaje takich liquidity pooli. Większość praktycznie, no, można tak powiedzieć, większość ma proporcję 50/50, czyli pół na pół dajemy tych tokenów, czyli powiedzmy proporcjonalnie, jeżeli mamy zamiar dać tam $1000, no to damy $500 w USDC i $500 w tokenie AVAX na ten moment. No i jak widzimy, akurat ten na przykład staking pool oferuje na 70% APR, tak? Jest tam mała różnica między APR i APY, o tym teraz nie będziemy mówić, ale w dużym skrócie powiedzmy, że oprocentowanie tego, co tam wrzucimy po roku, jeżeli tam przez rok to przytrzymamy, to powinniśmy dostać 70% więcej. No i teraz tak, oczywiście to się wszystko też może zmieniać, tak, bo w zależności od tego, jak ta struktura, jak ten pool wygląda, ile tych tokenów tam jest. Czasami jest na przykład tak, że są ograniczone poole, że wiadomo, że z góry, że będzie tyle i tyle tych konkretnych tokenów i więcej nie będzie, więc można wtedy to lepiej wyliczyć, jeżeli chodzi o ten zysk, tak, no ale jak widzimy, mamy rozmaite tutaj opcje, tak, bo waha się tam od 70 przez kilkanaście procent, czyli czasami są nawet takie pule płynności, które nam dają setki tysięcy procent, tak? Z tym, że wiemy, jak to się kończy. Oczywiście kwestia jest taka, że im pool będzie, powiedzmy, bezpieczniejszy, czy taki łatwiejszy w obsłudze, no to z reguły te wynagrodzenia będą mniejsze. No ale teraz rodzi się pytanie, jak ten pool w ogóle funkcjonuje, o co tutaj tak właściwie chodzi. No i do tego teraz sobie przejdziemy. Dobra, weźmy sobie taki normalny przykład z życia wzięty, oczywiście troszkę abstrakcyjny, wymyślony, ale żeby to troszkę lepiej można było przybliżyć. No i tak, tutaj wyobraźmy sobie, mamy taką sytuację, że mamy w mieście tutaj dwie dzielnice, tak, jedna powiedzmy jakaś tam włoska, druga nie będzie amerykańska, no i tam ci Włosi sobie pieką pizzę, Amerykanie pieką hamburgery i jedzą tylko to, co tam sobie stworzą, czyli już jedni mają podziurki w nosie pizzy, a drudzy już mają podziurki w nosie hamburgerów. No i fajnie by było, gdyby mogli się wymieniać tym wszystkim, nie? No i teraz tak, tu właśnie w grę wchodzi kwestia utworzenia takiego liquidity poola, żeby taka wymiana między pizzarzami a burgerowcami była oczywiście możliwa. I mamy teraz właściwie dwie opcje, tak? Albo stworzymy taki liquidity pool na sztywno, czyli po prostu wrzucamy sobie i pizzę, i hamburgery do tego poola. Kto chce, to może sobie wymienić na jakichś tam konkretnych warunkach, bez żadnej kontroli, nie? No ale oczywiście to jest bardzo zła opcja, no i w świecie krypto coś takiego nie miałoby też prawa istnieć i potrzebujemy czegoś takiego jak AMM, czyli Automatic Market Maker. Dobra, czyli tak, to jest ten nasz liquidity pool, tak? Liquidity pool.
i on jest z funkcją z AMM, czyli Automatic Market Maker. Na czym polega ten Automatic Market Maker? To jest mechanizm, który możemy zaobserwować w wielu różnych poolach, na przykład na Uniswapie i tych wszystkich innych, tak. Oczywiście tych konstruktów, tych opcji tam jest dużo więcej, bo to nie jest tylko i wyłącznie, powiedzmy, jakby jeden koncept, ale omówię ten taki najbardziej powszechny, ten taki najbardziej logiczny, żeby każdy zrozumiał, o co w ogóle chodzi z tym Automatic Market Makerem. No i uznajemy, że przychodzimy tutaj do tych pizzarzy i burgerowców i mówimy, dobra, spoko, my wam zrobimy taką giełdę wymiany, tak? Wrzucicie tutaj do tej giełdy 1000 sztuk pizzy, nie? A drudzy wrzucą 1000 sztuk burgerów. No i wiadomo, że ci, co ciągle jedzą pizzę codziennie, mają ochotę na burgera, no i odwrotnie. No i teraz muszą jakkolwiek tutaj z tego być w stanie skorzystać. I teraz pytanie, jak w ogóle te proporcje będą tutaj liczone? No to jest pewien wzór i ten wzór, oczywiście można go pod różnymi postaciami spotkać, oczywiście jest prosty jak budowa cepa, nie ma tutaj co wielkiej filozofii robić. Ja sobie go zapiszę po prostu, że to będzie pizza razy burger równa się ten jakiś x. Ten po prostu jakby chodzi o tą wartość tej puli, natomiast pamiętajmy, to nie jest wartość wyrażona w dolarach, tylko wartość wyrażona po prostu w jednostkach jakichś. No i w tych jednostkach, które będą jak gdyby tą ilością, tak to można by było na ten moment uznać, jeżeli mamy przykład taki, że mamy ileś sztuk czegoś i ileś sztuk czegoś. To jest wzór, który nam jest w stanie wyliczyć tutaj proporcje i dzięki temu będziemy w stanie określić, jak ten cały Automatic Market Maker, jak on się ma zachowywać tutaj w tym wszystkim. No i teraz tak, pójdźmy sobie dalej. Załóżmy, że przychodzi nam tutaj jakiś tam hamburgerowiec i mówi, dobra, ja mam ochotę wziąć sobie stąd, z tej puli, ja mam ochotę sobie wypłacić, powiedzmy, tak? Mam ochotę sobie wziąć 100 pizzek. No i teraz pytanie, ile będzie musiał zapłacić w hamburgerach? No bo to jest tak, że tak jak powiedziałem, jedni produkują jedno, drudzy drugie, więc jeżeli chcesz wziąć pizzę, to musisz dać hamburgery, żebyśmy my sobie mogli te hamburgery wziąć, nie? No i teraz tak, jak to można będzie wyliczyć? Więc teraz tak, pizzek nam zostanie 1000 minus te 100, tak? No to zostaje nam 900 pizzek, nie? 900. I teraz według tego wzoru podstawiając, to mamy tak, pizzki, no to mamy 900 pizzek razy burgery. Nie wiemy, ile tych burgerów, tego to właśnie wyliczamy. X jest bardzo prosty, no bo mamy 1000 razy 1000, tak? Bo wiemy, ile było pizzek i burgerów tutaj, więc 1000 razy 1000 to nam daje 1 000 000. 3, raz, 2, 3. No i matematycznie po prostu, tak, robiąc, nie wiem, dzielimy to przez 900, więc jak w podstawówce wylicz X, ale na tym to polega, to nie jest naprawdę jakoś ultra turbo skomplikowane. No to ten 1 000 000 dzielone na 900 daje nam dokładnie tyle. 1111,1. No i teraz tak, 1111,1. Tyle będzie burgerów, czyli tyle musi być burgerów. Tyle musi być burgerów w puli. Jeżeli zabierzemy 100 pizzek, to musimy mieć w puli 1111,1, ale już nie musimy się aż tak rozdrabniać. Tyle musi być burgerów w puli. No to jeżeli ma być tyle burgerów, a jest 1000, no to odejmując ten 1000, daje nam to informację, że trzeba dopłacić 1,1,1,1. Czyli jeżeli mam ochotę zabrać sobie z tego pula 100 pizzek, to muszę zapłacić 111 tokenów, no 111 burgerów będę musiał dać, nie? Dobra, czyli teraz tak, możemy sobie zapisać za 100 pizzek dajemy 1,1 burgerów. Na tym to będzie polegało. Po co jest w ogóle taki mechanizm AMM? No właśnie po to, żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład ktoś wpada i mówi nam, dobra, fajnie, mamy tych burgerów mnóstwo i mamy ochotę teraz ten cały pool jak gdyby wyczyścić z pizzy i dostajemy sobie same hamburgery praktycznie w tym wszystkim, nie? Żeby nie było takiej sytuacji, no bo okej, w tym przykładzie abstrakcyjnym to może nie ma większego znaczenia, ale gdybyśmy na przykład mieli pool płynności, gdzie mamy na przykład, nie wiem, token, który nagle by
bardzo mocno wzrósł, a tutaj były dostępny za dużo niższą cenę, to można by ten cały pool wyczyścić z tego tokena, no i tyle. I zostalibyśmy właściwie w totalnie takim asymetrycznym poolu, który no jak gdyby nie jest korzystny dla ludzi, którzy by tam swoje tokeny oddali. Bo teraz na przykład gdybym ja wrzucił jednocześnie pizzkę, jednocześnie burgera, ktoś by mi te wszystkie pizzki stąd wyczyścił i zostały same burgery, a ja przychodzę i mówię, dobra, mam ochotę tą pizzkę jednak też dostać, nie? A oni mówią, nie no sorry, ale mamy same burgery, nie? Czyli pizzki w ogóle nie dostaniesz, tylko dostaniesz burgery. No i żeby nie było takiej sytuacji, to właśnie po to jest ten Automatic Market Maker, żeby temu zapobiegać. Więc zobaczmy inny przykład. Gdyby na przykład ktoś przyszedł i powiedział, dobra, bierzemy połowę tego pula, tak? Chcemy wypłacić sobie 500 pizzek, nie? No to oczywiście mamy znowu, że burgerów musielibyśmy dać. No i w tym przypadku będzie ten 1 000 000 podzielony na ile? Na 500, nie? W tym przypadku będzie ten 1 000 000 podzielony na 500 i to nam daje 2000, nie? Oj, raz, dwa, trzy, kliknęło mi się. Dobra, 2000 nam to daje. Czyli oznacza to tyle, że jeżeli chcemy zabrać 500 pizzek, to tutaj musi się znaleźć 2000 burgerów w pulu, czyli za 500 pizzek musiałbym zapłacić 1000 burgerów, nie? No, czyli w tym przypadku jak gdyby byłoby to już coraz mniej opłacalne tutaj w takim wymiarze. No i tak to właśnie działa, że im bardziej jakiegoś jednego asetu tutaj z pary będzie ubywać, tym wartość tego, którego ubywa, rośnie, tak? Czyli jak pizzki nam tutaj ubywają, to i wartość będzie rosła, a burgerów będzie spadać, tak? Aż do momentu, kiedy uzyskamy tą pewną równowagę. No i na tym właśnie polega ten koncept Automatic Market Makera i to jest potrzebne do tego, żeby zrozumieć dalszą część. Zróbmy sobie taki przykład, że mamy pool, w którym stake'ujemy sobie już konkretne krypto, tak? No i w tym przypadku niech to będzie w sumie tak, to jest Ethereum, tak? Ale dobra, może dla lepszego takiego przykładu zróbmy sobie, żeby to było i to będzie Flare na przykład. O, tak będzie myślę ciekawiej. Tak sobie to przerobimy na sztywno, też będzie ok, tak? Czyli tak, z jednej strony mamy tokeny Flare, a z drugiej strony mamy jakiegoś stablecoina. Nieistotne, czy to będzie stablecoin, USDT, USDC, czy jakiś tam DAI, czy jakiś tam inny, nie wiem, PAX, inny taki, nie ma żadnego znaczenia. Mamy tutaj ten pool, no i powiedzmy, że to jest pool płynności właśnie tak jak mówiliśmy 50 do 50, nie? Więc jeżeli będziemy chcieli zdeponować tutaj nasze tokeny, a w sumie to możemy sobie zrobić tak, podzielimy sobie kreseczką to niżej. O, ciach, dobra. No i mamy teraz tak. Załóżmy, że mamy ochotę zainwestować w sumie $20,000, tak? Teraz mówię kwotę wyrażoną w dolarach, czyli $20,000. No to z $20,000 muszę podzielić pół na pół praktycznie, czy podzielić pół na pół, coś takiego nie mam. Podzielić na pół to jest razy 2, więc to się jakby nie zgadza matematycznie, ale no kolokwialnie już mówiąc, muszę to podzielić porówno, tak? Więc mamy 20,000, no to w tym przypadku muszę zrobić coś takiego, że daję $10,000, mogę powiedzieć dolarów, no bo to będzie wyrażone w tokenie, może być, no nie wiem, USDT na przykład, nie ma żadnego znaczenia, czyli po prostu jeden token to jest $1, tak dla uproszczenia przyjmijmy bez liczenia, że tam coś się depeguje na przykład, nie? Żeby nie było takiego czegoś w zaburzeniu naszych kalkulacji. No i teraz powiedzmy, że token Flare kosztuje $100, tak? Czyli $100 za jeden Flare. Załóżmy, nie? Teraz mówię tak czysto spekulacyjnie tylko. Więc w takim układzie potrzebujemy 100 tokenów Flare i one nam dają 10,000, tak? Dolarów, jak chodzi o wartość. Czyli mamy w tym poolu po prostu 100 tokenów Flare oraz 10,000 tokenów USDT. Tak, USDT. Dobra. Czyli tak jak powiedziałem, w sumie mamy 20,000, nie? Czyli suma równa się 20 raz 2,000 dolarów. Tego, co my do tego liquidity poola wrzucamy. No i teraz zróbmy taką abstrakcyjną sytuację, znaczy abstrakcyjną, no trochę na pewno jest, że na przykład na jakiejś giełdzie
powiedzmy, że będzie giełda, nie wiem, Binance, tak? Giełda Binance i tam na giełdzie Binance cena tokena Flare wzrosła tutaj, nie? Już nie jest $100, tylko jest $110, czyli generalnie mając jeden token Flare mogę sobie za $110 na giełdzie Binance ten token sprzedać. I przychodzi tutaj gościu, który sobie patrzy i ma ochotę zrobić arbitraż. Tak? No i ten arbitraż będzie polegał na tym, to jest właśnie taki arbiter, można go nazwać, tak? To jest ktoś, kto po prostu patrzy na to, co się dzieje tutaj, nie? I on obserwuje, że dobra, widzę, że cena na przykład za token jest taka, a ja widzę, że jest jakiś liquidity pool i tu w tym poolu cena jest $100, tak? No to co? Ja sobie mogę wziąć ten token, kupić za $100 i praktycznie od razu sprzedać na giełdzie Binance i jestem 10% razu do przodu, nie? I to jest jakby takie myślenie, które powoduje, że ten Automatic Market Maker musi wejść do gry, bo gdyby go nie było, no to w takim przypadku ktoś wpada, kupuje nam te 100 tokenów Flare, które jest, no i sobie czyści nam ten pool kompletnie, dodając tylko powiedzmy za to 10 000 USDT, więc mamy 20 000 USDT, czyli tak jak gdyby ta suma jest dalej zgodna z tym, co była, no ale tokenów już nie ma, nie? Tokeny są wydrenowane kompletnie stamtąd. No i może te tokeny wziąć i na przykład sprzedać sobie na jakiejś tam giełdzie. Może być Binance, Kraken, nieważne, obojętnie jaka giełda. No i teraz tak, co on może zrobić w tym momencie? Jako że jest ten Automatic Market Maker, to Wam od razu powiem matematycznie, żeby nie było kombinowania i liczenia. On może kupić max może kupić tam powiedzmy 5 tokenów, nie? Max 5 tokenów, tam mniej więcej będzie 4,70 ileś. Nie ma znaczenia, dla totalnego uproszczenia max może kupić 5 tokenów, ponieważ jeżeli kupi już 6 tokenów, 7, 8, 10 i tak dalej, to już mu się to nie opłaca, tak? Przy 6 tokenie jak gdyby już mniej zarobi, przy 10 tokenie już będzie musiał do tego biznesu dopłacić. Zaraz Wam powiem jak, no bo wyliczymy sobie to jeszcze raz na zasadzie takiej, jak to było pokazane tutaj na tym poprzednim przykładzie. Czyli tak, on chce kupić 5 tokenów, nie? Czyli on ma ochotę kupić 5 tokenów. Jeżeli on chce kupić 5 tokenów Flare, to oznacza to tyle. No i oczywiście musimy sobie pomnożyć, tak? Czyli znowu to razy to. Więc mnożymy sobie tak jak to było, czyli w tym przypadku będzie co? Flare razy, dobra, niech będzie razy tether, tak? Już upraszczając, równa się jakiś tam x. No i teraz jakby chodzi o tą wartość, nie? Czyli mamy znowu 10 000 razy 10 000, no to mamy 100 milionów, tak? Więc musimy sobie wyliczyć sytuację, ile ten tether musi być, nie? Bo jakby tethera będziemy tutaj szukać. To jest po prostu 1, raz, 2, raz, 2, 3, raz, 2, 3, to jest te 100 milionów, dzielone przez Flare. No i w tym przypadku Flare, jeżeli on nam zabierze 5 tokenów, no to tu nam zostanie, po tym wszystkim nam zostanie 95 Flare nam zostanie w puli. Te 95 razy $100, bo tyle w tej puli jest to warte, bo liczymy teraz dla tej puli, no to jest 9,5 tysiąca, nie? Więc to sobie musimy pomnożyć. 9,5 raz, 2. No i teraz możemy sobie spokojnie z tego wyliczyć, że to nam się równa 10 526, tam z jakimś haczykiem malutkim, ale to już nie ma żadnego znaczenia. Liczmy to po prostu już konkretnie, nie? Czyli to oznacza tyle, że w puli musi być 10 526, jest 10 000, czyli jak gdyby on musi to dopłacić, tą różnicę, nie? Czyli 526. To oznacza tyle, że on zapłacił 526 dolarów za 5 tokenów, które kupił. No to dzielimy to przez 5 tokenów Flare tutaj, tak? Więc wychodzi na to, że jeden token kosztował go w takim przypadku już $105, no i tam z końcóweczką, nie? I 20 centów. Czyli tak jak powiedziałem, gdybyśmy tych tokenów kupili nagle 10, no to nagle by się... no dobra, może skończmy tutaj to liczenie, czyli 105 i 2, no to teraz zobaczmy, ile mu się udało zarobić na tym tradzie, nie? To $110 minus 105,2 dolara.
to jest 4,8 dolara na jednym tokenie, który sprzedał, no a tokenów sprzedał 5 na tej giełdzie, powiedzmy Binance. No i wychodzi na to, że jego zysk za taki arbitraż to jest 24 dolary. Tyle mu się udało zyskać, nie? Po takim tradzie, który zrobił. No i teraz tak jak powiedziałem, gdyby kupił tych tokenów już na przykład 10, no to byśmy mieli po prostu to mielibyśmy już inne liczby i gdyby kupił 10 tokenów, to by wyszło na to, że on zapłacił, to było tak, 1111 dzielone przez 10 tokenów, no to już po prostu upraszczając Wam pokazuję od razu gotowy wynik, żeby nie było. To wyszłoby na to, że musiałby za jeden token Flare zapłacić tyle. No to już mu się biznes nie opłaca, no bo jak zapłaciłby 1111, a może za 111, a może za 110 sprzedać, czyli do tego biznesu już by dopłacił. Więc to jest jakby to piękno tego market makera, który jest w stanie tutaj zapobiegać takiemu drenażowi środków, nie? I tak by to teraz wyglądało. No ale teraz, dobra, rodzi się kolejne pytanie, o co tu w ogóle chodzi z tym tak zwanym impermanent lossem, bo do tego tutaj właśnie dążymy, że wszystkie takie pule płynności wiążą się właśnie z tym impermanent lossem, czyli to jest taki, jak to mówią po polsku, ja średnio lubię to mówić po polsku, ale dobra, nie będzie, nietrwała strata, czyli to jest strata, która nie jest zrealizowana, czyli nie występuje, póki jej nie zrealizujesz. No i teraz kwestia się rodzi taka, jak tą stratę wyliczy. No właśnie to wynika z tego tutaj, że ktoś przychodzi do pula płynności, który myśmy tutaj tworzyli, w którym braliśmy udział, no i nam po prostu czyści ten pól płynności, nie? I teraz mamy scenariusz taki, że po tej akcji, nie, że cena tokena Flare już wynosi 110, nie, na giełdzie. Cena Flare na giełdzie wynosi powiedzmy 110 dolarów. No i teraz pytanie, ile my mamy tych tokenów Flare w naszej puli? No skoro nam zabrał 5, to my mamy 95 Flare razy te 110 dolarów. No to się równa 10 450 dolarów, jak gdyby wartości w tym tokenie Flare mamy zamknięte, tak? No ale teraz jeszcze mamy oczywiście ten tether, który nam on tutaj dorzucił, czyli dodajemy ten tether i to było 10 526 dolarów, tak? To jest, stąd się to wzięło. Musiał dorzucić 526 dolarów, żeby kupić te tokeny, czyli dorzucił na 526 dolarów, a wyciągnął 5 tokenów, czyli dodajemy, więc suma tutaj, no to wynosi po prostu 20 976 dolarów, tak? Tyle jest teraz wart nasz pool. No to generalnie jakby nie patrzeć, no to nie jest źle, prawda? No bo nie jesteśmy do tyłu. Cena tokena wzrosła, my teoretycznie nie jesteśmy do tyłu, no ale w praktyce, gdybyśmy nie brali udziału, tak? Czyli bez brania udziału w tym liquidity poolu, czyli gdybyśmy tylko trzymali te tokeny na swoim portfelu, mieli token Flare, mieli token USDT, to jakby to wyglądało? No to mielibyśmy po prostu 100 tokenów Flare tutaj, tak, i mnożymy to razy aktualną cenę, która wynosi 110 dolarów, no i dzięki temu mamy 11 000 dolarów plus 10 000 w USDT, które byśmy mieli, no to nam w sumie daje 21 raz 2, 3. 21 000. Nie? No i teraz możemy to spokojnie sobie właśnie wyliczyć, to już możemy wziąć innym kolorkiem. A żeby wyliczyć, no to po prostu bierzemy tutaj te 21 raz 2, 3 i odejmujemy to, co mamy aktualnie, a mamy mniej, nie? No bo i to jest nasza strata, tak? To, co zostaje, to jest ta nasza strata, te 24 dolary, które ten gościu nam wziął, on zarobił, to myśmy to stracili. No to jest w sumie gra w sumie zerowej, tak? Jeden musi stracić, żeby inny mógł zyskać. To jest nasz właśnie impermanent loss. To jest nasz impermanent loss. I teraz tak, w sytuacji, kiedy znowu wróci to wszystko do normy, czyli kiedy cena tokena Flare spadnie znowu do tych 100 dolarów, no to pewnie ten pool się tutaj uzupełni, no i my generalnie tą stratę jakby odzyskujemy. Mówię, to jest impermanent loss. Ta strata, ona wystąpi w momencie, kiedy my powiemy, dobra, nie wiem, potrzebuję pieniądze na, nie wiem, na cokolwiek, na wycieczkę, mam teraz ochotę jechać, mam pieniądze akurat rzucone tutaj i chcę je wyciągnąć, no i po prostu je wyciągam. Wyciągając je w tym momencie,
odbieram tylko tyle, czy tylko no i tak jestem do przodu, tak de facto, ale mam tą stratę, jak gdyby, którą ktoś za mnie już, jak gdyby, może inaczej, ten zysk ktoś sobie wziął, tak, czyli ten potencjalny zysk maksymalny, który mógł być, ktoś sobie wziął i to jest ten mój impermanent loss, więc albo mogę czekać do momentu, kiedy się to znowu odwróci i wróci do tej normy, albo po prostu realizuję ten impermanent loss, no i wychodzę stąd po prostu. Dobra, to jest na razie pierwsza część. W drugiej części powiemy sobie, co się będzie działo. Może jeszcze powiem jedną rzecz. Dobra, to było jeszcze jak flare, tak? Przeróbmy sobie, żeby to było flare. I teraz pamiętamy, impermanent loss występuje, kiedy cena jednego tokena idzie w górę, a drugiego stoi, tak? Kiedy idzie w dół, a drugiego też stoi. Albo kiedy po prostu oba tokeny, albo na przykład kiedy mamy sytuację, że jeden idzie w dół, a drugi spada. Właściwie w tych trzech momentach może się wydarzyć impermanent loss, bo jeżeli jeden wzrośnie i drugi wzrośnie, to jak gdyby ta proporcja będzie zachowana. To występuje w momencie, kiedy jest jakaś różnica między relacją jednego i drugiego tutaj, nie? Kiedy jest zaburzenie w relacji jednego i drugiego, wtedy występuje to zjawisko impermanent lossu. Omówimy sobie w kolejnej części, może jutro, może za 2 dni, myślę, to, co się wydarzy, jeżeli, bo w tym przykładzie wzięliśmy, że jest plus 10% wzrostu, tak? Tutaj w tym przypadku wzrost, jakby wartość tokena wzrosła. Natomiast pytanie, co się stanie, jeżeli wartość tokena spadnie. Oczywiście też będzie impermanent loss, ale policzymy go sobie, jak to wygląda. I myślę, powiemy sobie kilka takich tipów, jak się przed tym ustrzec, jak uważać na to, albo w co można wejść, żeby ten impermanent loss można było jak najbardziej zminimalizować. Dobra, i tak się rozgadałem, bo jest 20, widzę tam 8 minut prawie będzie, więc trudno, no ale tak jak powiedziałem, to trzeba na 2 części podzielić, bo tych informacji jest dużo, a nie chcę tego tak na łapu-capu przejść, tylko dając Wam jakiś przykład wypisany jakimś zdaniem, czy na jakimś slajdzie, tylko chciałem to po prostu pokazać, przejść z Wami krok po kroku dokładnie, żeby, myślę, każdy zrozumiał, żeby nie było żadnych obiekcji, wątpliwości, pytań odnośnie tego, jak to wygląda, więc myślę, że jakoś tak dokładniej to wytłumaczyłem. I co, z tym Was na razie zostawiam, przetrawcie sobie to na spokojnie i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej!